czajnikowy.pl. Odcinek o metodach obróbki powinien pojawić się na kanale już bardzo dawno, w końcu jest to taka podstawowa wiedza, natomiast bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób kawa smakuje następnie w naszej filiżance. Dlatego czym prędzej staram się uzupełnić tę lukę w naszym kompendium wiedzy, jakie staramy się tutaj właśnie na kanale dla Was zrealizować. Ze względu na to, że nie mamy możliwości zabrania Was w tym momencie na różne plantacje i pokazania Wam całego procesu w rzeczywistości, porównywania go na miejscu akcji, muszę Was poprosić o pewną dozę wyobraźni, żeby Wam to umożliwić. Przygotowałem dla Was specjalnie taki oto rysunek, w którym to prześledzimy sobie strukturę ziarenka, zobaczymy z jakich warstw się składa, a następnie czym różni się jedna metoda obróbki od tej drugiej. Na poniższym schemacie możemy zaobserwować dwa różne przekroje owocu kawowca, jeden w poprzek jego powierzchni, a drugi wzdłuż. No i jeżeli już mówimy o owocu, to pewnie nikogo nie zaskoczy, że zewnętrzna warstwa to po prostu skórka, za którą znajdujemy cieniutką warstwę miąższu. Jeżeli chcemy spotkać się z produktem w tej postaci, to będzie to nic innego jak kaskara, czyli coś, co większość plantatorów traktuje jako odpad, natomiast czasem trafia właśnie w formie takich wysuszonych łupinek, które są bardzo słodkie i nie zaskoczy nikogo, smakują po prostu po zaparzeniu jak kompot z suszonych owoców. Poświęciliśmy temu osobny odcinek, więc nie będę tutaj przedłużał. Kolejną warstwą jest to, co zaznaczyłem na czerwono, czyli warstwa pektyn. Czegoś takiego, co daje taką galaretowatą, delikatnie maź, trudną do usunięcia z powierzchni ziarna, które to znajdują się w środku owocu, zwrócone do siebie tą płaską powierzchnią z bruzdą. I wydawać by się mogło, że to już jest koniec, ale no, nie do końca, ponieważ na ziarenkach znajduje się jeszcze coś, co nazywamy parchment, czyli taka twarda, pergaminowa osłonka, która jeżeli zostałaby do momentu wypalania, mocno zakłócałaby ten proces, więc musimy ją również usunąć. I zostajemy z ziarenkiem, które ma jeszcze jedną malutką powłoczkę, tą, którą zaznaczyłem na zielono. Jest to tak zwany silver skin, który już może zostać do procesu wypalania, ponieważ kiedy ziarno wzrośnie i zwiększy swoją objętość, silver skin odpada i ucieka z bębna razem z gorącym powietrzem, przyjmując postać czafu. Metoda obróbki to nic innego jak sposób na wyciągnięcie ziarenek z wnętrza owocu kawowca. I mamy tak naprawdę trzy takie podstawowe techniki i szereg eksperymentalnych, które już nie są aż tak bardzo powszechne. Taką najbardziej podstawową, najtańszą i najczęściej stosowaną jest obróbka naturalna. Jest to tak naprawdę zwykłe zerwanie owoców, poddanie ich wstępnej selekcji, defekty są usuwane, te, które są niedojrzałe, te, które są przejrzałe, nadgnite, cokolwiek złego się dzieje z owocem, musi być usunięte na tym etapie, a następnie rozsypuje się te owoce na wielkich betonowych patio na działanie promieni słonecznych, tak żeby w przeciągu 2-3 tygodni owoc mógł obsychać, zaczął kruszeć, no i następnie po prostu przez tarcie jest ścierany z powierzchni owocu. Taka metoda jest bardzo popularna i przynosi bardzo dużo słodyczy, ponieważ do samego końca cukier, który był zawarty w sokach owocu, w sokach miąższu, wnikał w struktury ziarenka. Więc mamy wtedy kawy, które są bardzo słodkie w smaku, bardzo gęste, bardzo dużo takich smaków kojarzonych z powidłem, z drzemem, nawet jakichś śliwek. Bardzo dużo takich kwiatowych doświadczeń, więc jest to taka metoda, która przypadnie do gustu szczególnie osobom, które zaczynają dopiero przygody z kawą specialty, ze względu na to, że ten efekt wow jest niesamowity. Mamy bardzo duże nagromadzenie aromatów, bardzo duże nagromadzenie smaku, no i przede wszystkim niesamowita słodycz.
Bardzo często w obróbce naturalnej stosuje się tak zwane łoża, które podnoszą owoce. Są to takie siatki rozwieszone na pewnej wysokości. Dzięki temu cyrkulacja powietrza wokół całego owocu jest dużo bardziej efektywna i wyciąga wilgotność. Nie ma ryzyka tego, że nastąpi jakieś nadgnicie od spodu albo coś w tym rodzaju. W każdym przypadku, kiedy nie znajdzie się właśnie takich technik, trzeba znaleźć osobę, która będzie grabiła kilka razy na godzinę takie owoce. Dzięki temu nie będzie ryzyka tego, że coś pójdzie nie tak. Taką pochodną metody naturalnej jest metoda honey, którą też często zwiemy pulp natural, czy na przykład miel z hiszpańskiego. I to jest rozwiązanie, które jest bardzo podobne do metody naturalnej. Zdzieramy na samym początku mechanicznie skórkę z owocu, a następnie wystawiamy na suszenie. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad tym wszystkim. Nie trwa to aż tak długo. No i przede wszystkim dużo więcej takiej czystości smaku. To, co warto tutaj zaznaczyć, to również to, że mamy kilka rodzajów i różnych wariacji na temat właśnie metody honey szczególnie, bo mamy i white honey, yellow honey, gold honey, red honey i mamy też black honey. I czym to tak naprawdę się różni? Głównie chodzi o to, jak dużo miąższu zostanie ściągnięte z owocu, jak dużo owocu w ogóle pozostawimy na pestce do momentu wysuszenia. Jeżeli mówimy o technice pulp natural i white honey czy yellow honey, są to tak naprawdę sytuacje, w których praktycznie zerowa ilość owocu znajduje się właśnie na pestce i jest wystawiona na suszenie. Natomiast w technice gold honey, red honey i black honey tego miąższu jest stosunkowo dużo więcej. Jak chodzi o różnicę konkretnie między red honey i black honey, to w zasadzie tego miąższu jest bardzo podobna ilość. Natomiast ze względu na warunki naturalne, czyli na przykład wilgotność i też czas w związku z tym z całego procesu, owoce przybierają albo czerwony, albo taki właśnie już, kiedy ten proces jest dłuższy, tej fermentacji, taki czarny kolor. Oczywiście te, które będą czarne, nazywamy black honey, te, które są czerwone, nazywamy red honey. Natomiast jak to się ma w kontekście smaku? No te, które mają jaśniejszy kolor, w sensie te, które mają mniej miąższu, ten proces przebiega szybciej, są czystsze w smaku. Natomiast te, które są ciemniejsze, one już nabierają takich winnych doświadczeń, więcej ciężaru, więcej takiej też gęstości, no i więcej słodyczy, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia preferencji. Tu można pokusić się o pewną pauzę, ponieważ pomiędzy następną obróbką, o której chcę powiedzieć, czyli obróbką mytą, a obróbką honey, czy obróbką naturalną, znajduje się jeszcze jeden wynalazek, który zwie się semi-washed. I to jest takie rozwiązanie, w którym owoce, tak jak w przypadku honey, obdzierane są ze skórki, wyrzucane na wielkie patio, tam przechodzą wstępną fermentację, tam też do samego końca te ziarenka czerpią soki i cukry właśnie do swojego wnętrza z miąższu. Natomiast to wszystko trwa tylko przez dobę. Po tym czasie kontynuujemy już w technice mytej. Czym w takim razie jest ta technika myta? No jest to taka technika z wykorzystaniem wody, skoro taka nazwa, to nie może być inaczej. Na samym początku owoce są wyciskane, ziarenka są wyciskane z owocu przy pomocy takiej maszyn, które je zgniatają. Wtedy te pestki automatycznie po prostu wychodzą na zewnątrz. I owoce już bez miąższu, bez skórki, tylko i wyłącznie z warstwą pektyn trafiają do wielkich basenów wodnych. Te, które wypływają na powierzchnię, są zbierane, ponieważ są po prostu niedojrzałymi owocami i nie nadają się do dalszej obróbki. Natomiast te, które spadną na dół, przechodzą fermentację w czasie gdzieś około 24-48 godzin. A więc jak widzicie, jest to dużo bardziej kontrolowany proces, czyli trwa to 2 dni zamiast 3-2 tygodni. Po tym, kiedy nastąpi ta fermentacja, która jest skontrolowana pod względem temperatury, zawartości cukru itd., ziarno musi być bardzo dokładnie wypłukane dość dużą ilością wody, czyli stosuje się wodę po to, żeby wypłukać jakiekolwiek resztki owocu, które mogłyby się tam znaleźć, no i oczywiście jakiekolwiek pozostałości po fermentacji. Jest to technika w związku z tym, na którą nie wszyscy mogą sobie pozwolić, ponieważ kraje, w których wody jest stosunkowo niewiele albo jest po prostu bardzo droga, muszą stosować techniki takie, które pozwolą im zaoszczędzić właśnie tą wodę. Nie mogą sobie po prostu od takiej wylewać na kawę. To też działa w drugą stronę, bo są kraje, które ze względu na wilgotność powietrza nie mogą sobie pozwolić na metodę naturalną, bo gdyby zastosowali metodę naturalną, to trwałaby bardzo długo. Tam stosuje się obróbkę mytą. Co tak naprawdę jest głównym atutem obróbki mytej? Przede wszystkim czystość smaku. Ziarno zostaje już na wstępie mocno wypłukane z słodyczy również, więc
skutkuje to dużo wyższą kwasowością, czyli takie ziarno jest po wypaleniu bardzo czyste w smaku, z wyższą kwasowością, takie bardziej szlachetne można by powiedzieć, czyli nie jest takie przyciężkie, nie jest takie toporne, jak to często bywa w przypadku naturali, natomiast dużo bardziej subtelne. Jest to taka technika, która jest bardzo powszechnie stosowana, szczególnie w kawach wysokojakościowych. Raczej metoda naturalna jest mniejszością w klasie specialty, natomiast zmienia się to właśnie ze względu na to, że również metoda naturalna staje się coraz lepsza, czyli już potrafimy zrobić to w taki sposób, że no, nie ma tutaj żadnych jakichś problemów w związku z tym, że stosujemy właśnie taką metodę, a nie inną. To, co warto zapamiętać po tej całości różnych metod, o których usłyszeliście, że tak naprawdę ma to kluczowy wpływ na smak i nie ma tutaj jednej idealnej techniki. Wy musicie wybrać tą, którą wy lubicie na samym początku. Tak się akurat zdarza, że osoby, które zaczynają, najczęściej sięgają po naturale, a powoli potem przeradza się to w miłość kierunku łosztów, potem to wraca z powrotem i tak dalej, więc to jest wasza decyzja, to wy musicie się z tym zapoznać i tak naprawdę to wy musicie zdecydować, jaką kawę najbardziej lubicie. Jeżeli oglądacie nas nie od dziś, to pewnie wiecie, że bardziej lubią eksperymentować, szukać nowych rozwiązań. I tak samo też jest w metodach obróbki, gdzie mamy metody oparte o metodę mytą, takie jak metoda beztlenowa, gdzie pierwsza część, czyli ta fermentacja, odbywa się w szczelnie zamkniętym, próżniowym tanku, powietrze jest odessane. Są też takie metody jak maceracja węglowa, gdzie takie same tanki szczelnie zamknięte wypełniane są dwutlenkiem węgla, wypychając tym samym sam tlen. Mamy w końcu takie wariactwo jak lactic, czyli sytuacja, w której najpierw owoce są obdarte ze skórki i miąższu, natomiast w momencie, kiedy są wrzucone do pestki, wrzucone do basenu, dodajemy właśnie z powrotem tą skórkę i miąższ i zaszczepiamy kolonię bakterii kwasu mlekowego, która to umożliwia wytwarzanie kwasu mlekowego poprzez przerabianie cukru z owoców. No i to oczywiście będzie miało tutaj znaczący wpływ na smak kawy, będzie ona bardziej słodka, będzie bardziej taka soczysta, trochę nawet w kierunku takiej gazowanej kwasowości. Więc jak widzicie, metod obróbki jest bardzo, bardzo dużo. I trudno tutaj powiedzieć, czy jedna jest lepsza od drugiej, w jaki sposób tak naprawdę powinniśmy kawę obrabiać. Wydaje mi się, że to jest cały koloryt, z którego powinniśmy po prostu korzystać, a przede wszystkim sami musicie określić, jaką wy metodę obróbki lubicie i tak naprawdę po jaką kawę najczęściej będziecie sięgali. Podzielcie się tym z nami w komentarzach. Chcemy się dowiedzieć, jaka metoda obróbki jest najbardziej popularna wśród naszych widzów. No i oczywiście do zobaczenia w następnych odcinkach. Może nie aż tak bardzo niecodziennej scenerii na czajnikowy.pl.